Etiopia. 2 godziny zajęła procedura przekraczania granicy. Nice and easy. Piwo po lewej. Siedzi, napije piwa wreszcie. Pierwszy raz od miesiąca. Zielono naokoło. Powietrze jest znacznie świeższe niż na pustyni. Ale temperatura cały czas dosyć wysoka, 41 stopni. Ale te najgorętsze tereny Maluch już ma za sobą. Kochana maszyna. Dał radę. 50 stopni. Chyba projektanci nie zakładali nigdy takich warunków podróży dla tego samochodu. Ale teraz następny element trudny dla Malucha. Góry. Podjazdy i zjazdy. Very fast. Ale zanim na dobre ruszę w głąb Etiopii, drobne zakupy w miasteczku po drodze. Tu ludzie, a w szczególności dzieci, znacznie bardziej są bezpośredni. Zdaje mi się, że Juju będzie mi często towarzyszyć w Etiopii. Mine. Po polsku. Mów po polsku. Mów po polsku. Po polsku. Tak jest. Kolejny kraj stoi przed nami otworem, zupełnie inny od Sudanu i Egiptu. Etiopia przez tysiące lat zachowała swoją tożsamość, istniejąc na mapie świata wcześniej niż każda inna nacja w Europie. Co ciekawe, nigdy przez Europę nie skolonizowana. Włosi kilkakrotnie usiłowali podbić Etiopię, ale już przy pierwszej próbie stali się pośmiewiskiem ówczesnej Europy, kiedy to Etiopczycy pogonili armię włoską w bitwie pod Adwa w 1896 roku. Wjeżdżam wyżej i wyżej. Ciężko się robi Maluchowi. Góry stają się poważnym wyzwaniem dla maszyny. 2-kilometrowy podjazd. Nie wiem, czy podjadę, to ledwo do dwójce jedzie. Dawaj! 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 Chciałem klapę zamknąć. Ale podjazd był naprawdę. Kurczę, wymagania od Malucha są takie same jak w Sudanie, a nawet większe. Bo tu jest bardzo boję o hamulce w tych zjazdach. Podjazd, a później mega zjazd. Paliwo mi się skończyło. Teraz od wyboru do koloru. Albo egipskie, albo sudańskie. Hello. How are you? Hotel znaleziony, miejsce parkingowe też. Tam muszę się wcisnąć. Rewelacja. Balkon. Łazienka. Ma światła.
końcu można napić się piwa. Do śniadania tradycyjna etiopska kawa. Etiopczycy są bardzo dumni ze swojej kawy. Taka lurka trochę. Jednak ta nubijska była znacznie lepsza. Gondar zostało założone przez etiopskiego cesarza Fasilidiasa w 1635 roku. Zbudował on tu kompleks fascynujących zamków, dziś największą atrakcją turystyczną miasta. Gondar leży u podnóża gór Simien, najpopularniejszego miejsca trekkingu w Etiopii. Dzisiaj Maluch ma zasłużony, jednodniowy odpoczynek. Ja zaś zamiast zwiedzać zamki Fasilidiasa, ruszam z ekipą kilkadziesiąt kilometrów do podnóży gór. Wjeżdżamy w góry tak daleko jak się da. Góry przepiękne, wysokie, sięgające ponad 4500 metrów nad poziomem morza, ale mimo tego bardzo zielone. Nie mam niestety czasu, aby się tu zapuścić choćby na jednodniowy trekking. Największą frajdę z widoku Malucha na trasie mają dzieciaki etiopskie. Doznają pewnego rodzaju szoku. Stoją jak wryte i nie wiedzą, na co patrzą. W Gondar ktoś nawet się zapytał, czy to jest właściwie samochód, patrząc na Malucha. Bahir Dar, cel mojej dzisiejszej podróży. Leży nad jeziorem Tana, największym jeziorem Etiopii, z którego wypływa Nil Błękitny, którego już wcześniej spotkałem w Sudanie. Przepiękna jest Etiopia. To jest to miejsce, do którego chciałbym wrócić. Tu jestem w Bahir Dar, metropolia z blokami mieszkalnymi. Te osiołki wszechobecne jak zwykle. Nieopodal miasta znajduje się słynny wodospad, do którego jadę. Idę do wodospadów, słynnych wodospadów Błękitnego Nilu. Potęga natury, masa wody z ogromną siłą zwala się w dół, z wysokości kilkudziesięciu metrów. Mamy wielkie szczęście, bo ostatnio padało kilka dni solidnie, także mamy wodospad w pełnej okazałości. Dzisiaj już się kieruję do Lalibeli, miasta, miejscowości słynnych kościołów wyrzeźbionych w skale. Co ciekawe, w dół. Etiopskie góry zaskakują. Są piękne, ale dają maszynie ostro w kość. Ja je podziwiam, jadąc wolno na drugim biegu, a Maluch walczy całą swoją mocą, wykorzystując wszystkie 24 konie mechaniczne. Oby dał radę. Właśnie skręciłem na drogę szutrową do Lalibeli. To pierwszy poważny szutrowy test, taki dłuższy test mojej wyprawówki. Jakieś 30 km szutru do Lalibeli. Tutaj dzieciaki próbują w każdy sposób zatrzymać samochód,
Najpierw tańczą na drodze i nie śpiewają. Yes. 100. Okej, see you later. See you later. Kiss kafatak. W tej części Etiopii bieda panuje straszna, a biały turysta to łatwe pieniądze lub podarunki. W sumie to chciałoby się pomóc, coś dać, ale co dalej? Czego to nauczy etiopskiego malca? Ze źle odczytanych 30 km na mapie zrobiło się ponad 60 km ciężkiej drogi. Dawaj! O kurde! Jedynka! Z synchronizacją. Najpierw trzeba włączyć dwójkę jeszcze raz i później jedynkę. No ciężko mu idzie. Na szczęście na koniec trafiam na asfalt. Cały czas pod górę, ale przynajmniej dziur na drodze nie ma. Dzieciaki biegnąc mogą mnie wyprzedzić. Na jedynce kilka kilometrów pod górę to dopiero jest wyzwanie. Lalibella. O, witam. A co ty tutaj? Cześć. Szacun. Witam. Cześć. Cześć. Żeś tu przyjechał na małkę. Co? Żeś na tę małkę Cześć. przyjechał. No dał radę, no. Przez przypadek przy drodze w Lalibeli spotkałem grupę Polaków. Zmienili oni mój plan pobytu w tym miejscu. Zamiast zwiedzać słynne wykute w skałach kościoły, postanowiłem przyjrzeć się temu, czym zajmują się tu Polacy. Staszek wraz z grupą przyjaciół organizuje od kilku lat akcję Oczy Etiopii, finansując z własnych kieszeni operację oczu biednych Etiopczyków. Zaczęło się to wszystko kilka lat temu. Oczywiście na mniejszą skalę. Przy moim pierwszym pobycie 7 lat temu w Etiopii, tu w Lalibeli właśnie spotkaliśmy kobietę bezdomną z trójką dzieci. Po roku okazało się, że zachorowała na jaglicę, groziło to utratą wzroku i postanowiliśmy ją zoperować. Zapłaciłem za operację. A czy ty jesteś lekarzem, czy? Absolutnie nie jestem lekarzem, jestem po prostu Staszek Kotlaczyk. Przedtem robiliśmy tylko zaćmę i jaglicę, a teraz robimy jeszcze jaskrę i jakieś różne inne choroby, o których nie będę mówił, na tym się nie znam. Nie jestem lekarzem, w związku z tym nie chcę gadać głupot. Od strony papierowej w tym momencie bardzo pomaga nam znana etiopska aktorka, gwiazda Megdes Worknech i ona jest twarzą tej organizacji. Ta akcja to jest w 100% papierowo dzięki niej. A biurokracja jest okrutna, w związku z tym wszystkie ministerstwa zdrowia, wszystko ona obskakiwała i się udało. Dlaczego Etiopia, ten kraj, ci ludzie mają sobie coś takiego, to ci potrafią wciągnąć bez reszty. Widzicie tutaj rozmiar tego nieszczęścia, tej biedy, a przede wszystkim ci ludzie są tak niesamowicie za to wdzięczni. Jeżeli ktoś nie widział 20 lat i po 20 latach widzi, no to spróbuj sobie wyobrazić, jaka jest reakcja tych ludzi. Także ja Jestem w stanie sobie wyobrazić. życzę każdemu z nas, z was doświadczenia tego. No dzisiaj przyjechaliśmy troszeczkę za późno, bo już pozdejmowali opatrunki, ale każdemu życzę tego doświadczenia, że to jest po prostu coś niesamowitego. Ale tylko wciąga to, co powiedział na początku i tyle. Polacy niewidomym Etiopczykom. Będziemy wspierać akcję. Dziękuję bardzo. Akcja świetnie jest zorganizowana, angażuje etiopskich lekarzy i pielęgniarki i odbywa się w tak odległych miejscach jak m.in. Lalibela. Setki ludzi z różnych zakątków Etiopii dotarło tutaj, szukając pomocy w leczeniu ich wzroku. Poza Addis Abebą, stolicą Etiopii, nie ma szans na dotarcie do okulisty. Choroby oczu dotykają milionów ludzi w tym kraju. 1,5 miliona Etiopczyków jest niewidomych. Wielu z nich tutaj ma szansę na wyleczenie. Niektórzy niewidomi nawet na całkowite odzyskanie wzroku. Akcja ma charakter edukacyjny, ponieważ główną przyczyną chorób oczu w Etiopii jest brak ich higieny, spowodowany brakiem dostępu do wody. Budujące jest to, że gdzieś tu daleko w Etiopii spotykam przez przypadek tak dobrych ludzi z Polski. Tylko w tym roku doprowadzili do zaoperowania 400 Etiopczyków. Miło było was wszystkich poznać. Nam też dziękujemy bardzo. Jeżdżę do Bielska często, także... Nadia. I will put it on my car. Super. Masz.
Przed wyjazdem odwiedzę na chwilę słynne kościoły. Te niezwykłe świątynie, wyrzeźbione na przełomie XII i XIII wieku naszej ery, są nie tylko świadectwem wiary, ale też ogromnej wyobraźni i możliwości ówczesnych Etiopczyków. Kościoły zostały wykute w dół, poniżej poziomu ziemi. Są niczym rzeźby, każdy ich element i pomieszczenie wyszło spod dłut ich twórców. Lalibela to takie miejsce najbardziej turystyczne tutaj, w którym jak na razie byłem w Etiopii. Dużo jest białych. Sama Lalibela jest pięknie położona, w przepięknej okolicy. Średniowiecze w tych niektórych jeszcze miejscach. Żal tych dzieciaków. Chciałoby im się pomagać. Nawet nie mając na siebie założyć w niektórych wioskach. W jakichś obdartych szmatkach. Mam kilka koszulek promocyjnych powiatu poznańskiego i firmy Netcar też. Motul porozdaję też tym dzieciakom. Następny raz jak będę w Etiopii, to biorę z sobą ubrań. Co z wami? Okej? Hello? Byr? To jest byr. Byr? Proszę bardzo. Powiat poznański. Tutaj. Promocja. Proszę. Tu. Macie. Tu masz. Okej? Masz. To wszystko, okej? Już więcej nie mam, dobra? Pościsajcie, okej? Pościsajcie, okej? Lekarze mówili, żeby oczy myć. Myjcie oczy, okej? Dobra? Tak lekarze mówili. Umyj oczy, okej? Umyj, okej? Nie wytrzymałem. Zasady zasadami, ale skoro mam, to mogę się podzielić. Faktycznie te dzieciaki, kurczę, miały strasznie brudne te oczy. Przez są takie choroby tych oczu tutaj w tym kraju. To jest z braku wody. Ludzie nie mają wody w domach. Noszą wodę kilometrami w wielkich baniakach. Dzieciaki, starsi ludzie tą wodę tylko używają do jedzenia. A mycie się wodą to jest niestety luksus. To 11 km przede mną. I asfalt, wreszcie asfalt! Jak to miło włączyć czwóreczkę i jechać 60 na godzinę. Nowy rekord malucha w Afryce. 3492 metry nad poziomem morza. Zimno na tej wysokości. Proszę bardzo. Wyśmienity nawet. Mm. 3544 metry nad poziomem morza. Kolejny rekord. Niewiarygodne. Dlatego dzisiaj taki jest zmulony. Teraz to już musi być tylko z góry. Mam nadzieję, że hamulce wytrzymają. Właśnie przejechałem 4500 km. Jestem w drodze do Addis Abeba. Jest to dystans, który pokonałem podczas mojej poprzedniej podróży maluchem po drodze wzdłuż granic Polski. A teraz to jest dopiero troszeczkę ponad 1/4 trasy. Maluch jedzie bardzo dobrze. Tutaj sprawnie pokonuje etiopskie góry i wzniesienia. Co prawda jest to wysiłek spory dla niego, ale daje rady.
Jestem w Addis Ababie, trzeciej stolicy po drodze. 2 z 3 członków ekipy filmowej niestety w drodze do niej złapało grypę. To jest Yamane, który pracuje jako lokalny tour operator. Pomógł nam w momencie potrzeby zorganizować świetny hotel, zupełnie bezinteresownie. Także świetny człowiek, który zresztą współpracuje z Polakami. Right, Yamane? Thank you. Wielkie dzięki, Yamane. Dzięki za pomoc. Kuba, który gorzej znosi choróbsko, zostaje w Addis pod opieką Yamane. A ja z Chrisem i Czostkiem ruszamy do Doliny Omo. Za tydzień Kuba do nas dołączy w Arba Minch. Wyjeżdżam z Sodo i dzisiaj chciałbym dotrzeć do Arba Minch. A po drodze chciałbym troszeczkę zboczyć w prawo i dotrzeć do wsi Dorze, w której mieszka ciekawe plemię Dorze. I zobaczyć, jak to tam wygląda, jak oni żyją. Mieszkańcy tych okolic, czyli społeczność Dorze, słyną z tego, że z drzew bananowych potrafią zrobić prawie wszystko. Część domów otacza choćby płot zrobiony z liści bananowców. Bananowce nadają temu miejscu charakterystyczną aurę, opasając całe miasteczko. Ludzie żyją tu dosłownie na dachu świata. Zajęci swoimi sprawami wydają się być daleko od reszty Etiopii. This is Dorza, ja? Yeah. This is Dorza. Dorza. Yes. To są takie tradycyjne domy Dorza. Yeah. Wyglądają takie trochę, nie wiem, mamuty mi przypominają. Okay. Nie widać tu za bardzo, przykro mi. Ciemno. This is banana? This is don't banana. Banana. Second. A, okej. Banana. Inny banan, no. Any banana. Inny banan. Okej. Tutaj pełno stoi takich ludzi z tymi parasolami. Za powodzenie wyprawy dam im trochę pieniędzy. To jest za powodzenie wyprawy. To jest za zdrowie Kubusia, żeby się kurował w Addis. To jest za zdrowie mojej mamy, a to jest za zdrowie mojej rodziny. Tyle. Dzięki. Z Addis do Arba Minch droga prowadzi wzdłuż Doliny Ryftowej. To by pomyślał maluchu, że stanie się ona towarzyszką twojej podróży.